Poniższy materiał ma charakter edukacyjny, a jego twórcy potępiają wszelkie szowinistyczne i rasistowskie ideologie oraz ustroje polityczne. Film nie ma na celu promowania zbrodniczych poglądów. Jego celem jest upamiętnienie ofiar obozu Ravensbrück. Był to jeden z najdłużej funkcjonujących obozów koncentracyjnych i pierwszy tego typu twór przeznaczony dla kobiet. Przez jego granice przeszło ponad 132 tysiące więźniarek, które doświadczyły w nim katorżniczej pracy i niewypowiedzianego okrucieństwa. Ponadto 86 wyselekcjonowanych więźniarek, w przeważającej większości Polek, zostało objętych mrożącymi krew w żyłach, pseudomedycznymi eksperymentami. Jak wyglądała historia królików z Ravensbrück? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Radosław Kuśmierz. Niniejszy materiał został zrealizowany we wnętrzach lubelskiego Muzeum Martyrologii Dom pod Zegarem. Początki Ravensbrück sięgają listopada 1938 roku, gdy Reichsführer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz o powstaniu pierwszego obozu koncentracyjnego przeznaczonego dla kobiet. Samo Ravensbrück zlokalizowano zresztą na terenie prywatnego majątku Himmlera, który znajdował się nieopodal miasteczka Fürstenberg w Mecklenburgii, w odległości 85 km na północny zachód od Berlina. Do budowy obozu wyznaczono więźniów z pobliskiego obozu Sachsenhausen, a pierwszy transport dotarł do Ravensbrück w marcu 1939 roku. Pierwotne plany zakładały umieszczenie 15 tysięcy więźniarek, jednakże liczba ta była regularnie przekraczana, a tym samym Ravensbrück było rozbudowywane. Do 1945 roku znajdowało się w jego granicach blisko 40 podobozów oraz wiele komand zewnętrznych. W 1941 roku w pobliżu obozu kobiecego Niemcy założyli obóz męski, którego więźniowie byli wykorzystywani do rozbudowy infrastruktury obozowo-przemysłowej, a latem 1942 roku założono w pobliżu Ravensbrück podobóz dla młodzieży. Pod koniec roku 1944 na terenie obozu wybudowano również komorę gazową, w której uśmiercono do 6 tysięcy osób. Przez obóz przeszło ponad 130 kobiet i dzieci, reprezentujących blisko 30 narodowości, z których zginęło 92 tysiące. Głównym obowiązkiem więźniarek była katorżnicza praca w zlokalizowanych obok obozu halach produkcyjnych, które należały do niemieckich przedsiębiorstw, jak chociażby dobrze znanego dzisiaj Siemensa. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy, z których przeżyło zaledwie 8 tysięcy. Pierwszy transport Polek do obozu Ravensbrück odszedł 23 września 1939 roku i był złożony z działaczek polonijnych, mieszkających na co dzień w Niemczech. Bardzo szybko dołączyły do nich kobiety z okupowanej Polski. Do Ravensbrück przybyło dokładnie 56 transportów, które wyruszyły m.in. z Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Radomia, Białegostoku, Grodna, Lwowa, Warszawy oraz Lublina. Z tymi dwoma ostatnimi miastami związane są zresztą najbardziej dramatyczne historie. Były to tak zwane Sondertransporty, czyli transporty specjalne, co wynikało z faktu, że Polki posiadały zaoczny wyrok kary śmierci, co było oczywiście efektem tego, iż były one zaangażowane w konspirację. Przy ich nazwiskach na listach transportowych dodawano informację o tym, że powrót do kraju jest niepożądany, co było nie tylko równoznaczne z wyrokami śmierci, ale dawało również pretekst do wielu zbrodniczych praktyk. Taki los spotkał więźniarki z tak zwanego transportu lubelsko-warszawskiego, w którego skład wchodziło 70 kobiet będących więźniarkami Zamku Lubelskiego oraz 4 Polki, które dotychczas znajdowały się w warszawskim więzieniu na Pawiaku. Kobiety te zostały wyselekcjonowane do najbardziej zbrodniczych praktyk w obozie Ravensbrück, czyli eksperymentów medycznych, które Niemcy prowadzili w latach 1942-1944. Oprócz wspomnianych Polek, eksperymentami objęto również 1 Ukrainkę, 1 Niemkę oraz 10 umysłowo chorych kobiet różnych narodowości, łącznie 86 osób. Jako genezę zbrodniczych eksperymentów zazwyczaj wskazuje się 2 kwestie. Pierwszą z nich była wysoka śmiertelność żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim, a tym samym chęć znalezienia nowatorskich form pomocy medycznej.
Ponadto niemałą rolę w podjęciu decyzji o rozpoczęciu eksperymentów odegrała śmierć szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinharda Heydricha, który w wyniku zamachu przeprowadzonego nań przez czeski ruch oporu zmarł 5 czerwca 1942 roku w wyniku zakażenia zgorzelą gazową. Za rozpoczęcie pseudomedycznych eksperymentów odpowiedzialny był szef służby zdrowia SS i policji profesor Ernst Grawitz, który wydał stosowne dyrektywy profesorowi Karlowi Ebhartowi, który pełnił funkcję lekarza w obozie Ravensbrück. Od samego początku eksperymentom towarzyszył pewien konkretny plan, a same operacje, jak eufemistycznie określano te zabiegi, możemy podzielić na 2 konkretne typy. Operacje zakaźne polegały na zaaplikowaniu do organizmu zarazków ropotwórczych, które dostawały się tam za sprawą mechanicznie otwartej rany. Następnie takie rany zszywano, co wiązało się z olbrzymim bólem i prowadziło do samoistnego otwarcia się rany. Inną formą tego eksperymentu było wprowadzenie zarazków dożylnie, do łydki. Efektem tego było puchnięcie nogi, który to stan utrzymywał się przez kolejne kilka dni. Drugim typem eksperymentów były tak zwane operacje czyste, w skład których wchodziły następujące zabiegi. Kostne, podczas których m.in. łamano kości, a następnie składano je za pomocą klamer, rany zszywano i gipsowano, niejednokrotnie przeszczepiając na opak kości piszczelowe. Mięśniowe, polegające na kilkukrotnym wycinaniu części mięśni uda i podudzia, za każdym razem usuwając coraz większe wycinki mięśni, powodując przy tym nieodwracalne ubytki i osłabienie kończyn. I ostatnie, nerwowe, polegające po prostu na wycinaniu części nerwów na podudziu. Niektóre Polki, jak Alicja Jurkowska, o niecodziennym charakterze badań dowiadywały się w ich trakcie. Przy drugim opatrunku, kiedy jeszcze rany nie oglądałam, czułam, że oddzielono i naciągnięto jakieś ścięgno czy pasmo mięśnia tak, że miałam wrażenie, że kolano zeszło się z kostką, po czym usłyszałam szczęk nożyczek. Nastąpiło rozluźnienie tego mięśnia. Widać, coś mi wycięto. Jeszcze inne starały się o to dopytać dopiero po zabiegu, co najczęściej spotykało się z agresją niemieckiego personelu. Maria Karczmarz zeznawała po wojnie, że nie mogłam ruszyć prawą nogą i podniósłszy kołdrę zobaczyłam, że jest w gipsie, aż powyżej kolana. Noga bardzo bolała. Zwróciłam się do Oberschwester z zapytaniem, co się stało. Otrzymałam odpowiedź: ach ty przeklęta polska bandytko, śmiesz pytać, co ci się z nią stało? Po czym wyszła i zamknęła mnie i 5 moich koleżanek. Wspomnienia więźniarek, choć makabryczne, stanowią niezwykle cenne źródło do poznania zbrodniczych eksperymentów. Za te wszystkie eksperymenty odpowiadali konkretni niemieccy lekarze, którzy na szczęście nie zostali dla nas anonimowi. Spośród kadry lekarskiej największym okrucieństwem wyróżniali się następujący lekarze: dr Fritz Fischer, profesor Karl Gebhardt, dr Herta Oberhäuser, dr Rolf Rosenthal, dr Gerhard Szydluski, dr Ludwig Stumpfegger oraz dr Percival Treite, pseudonim Percy. Pierwszy z nich, dr Fischer, w Ravensbrück był asystentem profesora Gebharda. Został skazany na dożywocie przez amerykański Trybunał Wojskowy, jednakże karę tę w 1951 roku zamieniono na 15 lat więzienia, a więzienie opuścił 4 lata później, czego powodem miało być dobre sprawowanie. Zmarł w 1980 roku w Norymberdze. Profesor Gebhardt, ortopeda i bliski kolega Heinricha Himmlera, któremu zawdzięczał zresztą szybką karierę, nie tylko nadzorował zbrodnicze eksperymenty, ale również brał w nich bezpośredni udział. Został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 2 czerwca 1948 roku. Kolejnym lekarzem, tym razem kobietą, była dr Herta Oberhäuser, która studia medyczne ukończyła w 1937 roku, a 3 lata później skierowano ją do pracy w Ravensbrück. Została skazana na 20 lat więzienia, lecz po 7 latach zwolniono ją za dobre sprawowanie, po czym rozpoczęła pracę jako pediatra. Na skutek protestów została jednak pozbawiona tej funkcji. Zmarła 24 stycznia 1978 roku. Dr Rosenthal był ginekologiem, a studia medyczne ukończył w 1940 roku. W obozie Ravensbrück pracował od 1941 do 1943 roku. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 3 maja 1947 roku. Dr Szydluski, Berlińczyk, naczelny lekarz w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w latach 1941-43, został ostatecznie przeniesiony do obozu Natzweiler. W Ravensbrück brał udział w selekcjach więźniarek, przerywał ciąże, zabijał więźniarki chore umysłowo.
otrzymał karę śmierci przez powieszenie, którą wykonano 3 maja 1947 roku. W zakresie eksperymentów chirurgicznych w Ravensbrück tragicznie zapisał się dr Stumpfegger, który 11 lipca 1937 roku otrzymał tytuł doktora, a pod koniec wojny pełnił nawet funkcję osobistego lekarza Hitlera. Zginął w oblężonym Berlinie 2 maja 1945 roku. Ostatnim z lekarzy był ginekolog dr Percival Treite, który pracował w Ravensbrück od września 1943 roku. Skazany na karę śmierci przez sąd brytyjski w Hamburgu, popełnił samobójstwo w celi 9 kwietnia 1947 roku. O zbrodniczych eksperymentach w obozie Ravensbrück na szerszą skalę dowiedziano się oczywiście po wojnie, czy to za sprawą relacji świadków, czy procesów sądowych. Warto jednak zauważyć, że pierwsze informacje o tych praktykach dotarły jeszcze podczas wojny. Teoretycznie więźniowie mogli wysyłać listy do swoich rodzin, jednakże korespondencja ta przechodziła przez czujne oko cenzury. W zasadzie można było jedynie napisać, że nadawca czuje się dobrze, jest zdrowy, a sytuacja w obozie jest zadowalająca, co oczywiście dalece odbiegało od rzeczywistych warunków. Nie pozostawało więc nic innego, jak poszukiwanie alternatywnych form kontaktu ze światem zewnętrznym. Tym samym więźniarki postanowiły wysyłać grypsy, których forma pokazuje, do jakich skrajności były zmuszone te kobiety. Tajna korespondencja nie była tworzona przy pomocy atramentu czy ołówka, lecz ich własnego moczu. Więźniarkom zależało na użyciu takiej substancji, która będzie bezbarwna lub utraci barwę po krótkim czasie. Mocz nadawał się do tego idealnie. Przy jego pomocy delikatnym, cieniutkim, lipowym patyczkiem nanoszono litery na kartkę. Następnie odbiorca mógł taką kartkę podgrzać, na przykład przy pomocy żelazka, a jego oczom ukazywał się pełny tekst. Ktoś z Państwa mógłby zapytać, a pytanie byłoby w pełni uzasadnione, w jaki sposób adresaci mieli wiedzieć o tym, że listy są napisane w tak niecodzienny sposób. Z odpowiedzią na to pytanie przychodzą wspomnienia jednej z więźniarek, Krystyny Czyż-Wilgat, która wyjaśniała. Sprzymierzeńcem okazał się ulubiony autor przedwojennej młodzieży Kornel Makuszyński. W oficjalnej treści listu, zwracając się do swego młodszego brata, przypomniała mu, jak bardzo lubiliśmy książki Makuszyńskiego, a zwłaszcza Szatana z 7 klasy. Bohater owej powieści w chwili opresji wysyła list o treści bez znaczenia, w którym zaszyfrowana jest właściwa treść. Pierwsze litery każdego wiersza listu, czytane z góry na dół, dają rozwiązanie. Treść naszego listu niemieckiego była tak skomponowana, że pierwsze litery każdej linijki dawały słowa list moczem. Treść między wierszami była bardzo krótka. Zaczynała się od słów zdecydowałyśmy napisać wam całą prawdę. Potem następowało kilka zdań o operacjach. Na zakończenie zapowiedź następnych listów i umowa, jakie słowa w liście od rodziny będą znakiem, że list odczytali. Pomysłodawczynią tego fortelu była Nina Iwańska, a za piękny charakter pisma odpowiadała cytowana przed chwilą Krystyna Czyż. Głównym motywem dla więźniarek było poinformowanie swoich najbliższych o pseudomedycznych eksperymentach. Kobiety nie tylko opisały operacje, ale również przekazały listę 74 kobiet, dzięki czemu ofiary niemieckich eksperymentów są nam znane z imion i nazwisk. W zbiorach Lubelskiego Muzeum pod Zegarem znajduje się 27 tego typu listów, sporządzonych przez więźniarki w latach 1943-1944. Warto zauważyć, że nie wszystkie były pisane na zwykłym papierze. Niektóre były pisane na kopertach, które opatrzone stemplami cenzury obozowej niejednokrotnie przechodziły bez większego zainteresowania ze strony pracowników obozu. Kolejne 15 listów wysyłano spoza obozu. Odpowiadały za to więźniarki oddelegowane do pracy poza obozem, które na kopertach wypisywały Niemców jako nadawców, a następnie wrzucały korespondencję po prostu do skrzynek. Potem listy trafiały do rodzin i przyjaciół, którzy mogli dowiedzieć się nie tylko o makabrycznych eksperymentach, ale również ogólnych realiach życia w obozie Ravensbrück. Koniec Ravensbrück nastąpił wraz ze zbliżaniem się oddziałów Armii Czerwonej, co samo w sobie nasiliło politykę eksterminacyjną w obozie. Tych, których Niemcy nie zdążyli zabić, wyprowadzili z obozu i poprowadzili w tzw. marszach śmierci. 30 kwietnia 1945 roku Sowieci wyzwolili Ravensbrück, w którym znajdowało się jeszcze około 3000 wycieńczonych więźniów, którzy nie byli w stanie o własnych siłach dołączyć do Marszu Śmierci. W ich skład wchodziły zarówno kobiety, jak i mężczyźni z pobliskiego podobozu. Informacje o zbrodniach popełnionych w Ravensbrück rozchodziły się błyskawicznie, a winnych ich popełnienia postawiono w 7 procesach przed brytyjskim Trybunałem Wojskowym.
Wśród oskarżonych znaleźli się zarówno SS-mani, jak i kobiety pełniące służbę na różnych stanowiskach w obozie, a także byli więźniowie funkcyjni, czyli kapo i pielęgniarki. W sumie osądzono 38 osób, w tym 21 kobiet. Abstrahując od niekiedy szokująco niskich wyroków, mimo wszystko niewielu odpowiedziało za swoje zbrodnie. Najważniejsze były jednak nie tyle procesy, co relacje kobiet, które przeżyły piekło obozu i były nazywane królikami z Ravensbrück. Ich historia była i jest wstrząsająca, a w latach 50. dotarła do Stanów Zjednoczonych, gdzie Norman Cousins i Caroline Faraday postanowili objąć kobiety opieką medyczną i złagodzić efekty zbrodniczych eksperymentów. Zabiegi przeprowadzone w Stanach w ciągu 1959 roku faktycznie były nieocenione, choć nie mogły oczywiście całkowicie wyeliminować negatywnych skutków, jakie przyniosły eksperymenty. Jak wspomniałem na początku, eksperymentami objęto 74 Polki, w wyniku których 5 zmarło ze względu na powikłania, 6 zostało rozstrzelanych, a reszta opuściła obóz wraz z transportem ewakuacyjnym, który miał miejsce 28 kwietnia 1945 roku. Żadna z kobiet, które doświadczyły okrucieństwa niemieckich lekarzy, już dzisiaj nie żyje. Ostatnim królikiem z Ravensbrück była pani dr Wanda Pułtawska, która odeszła 24 października 2023 roku w wieku blisko 102 lat. W obliczu braku świadków, co dotyczy już każdego aspektu II wojny światowej, nasza pamięć o popełnionych wtedy zbrodniach staje się szczególnie ważna. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń, Justynę Stopińską, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik, Ewę Pielichowską oraz Małgorzatę Gos. A ponadto panów Mateusza Szenderę, Tomasza Sadurskiego, Radosława Kuśmierza, Damiana Dziedzica, Piotra Borkiewicza, Kamila Kubowa, Huberta Kędziorka, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Pawła Łabno i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.